Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Po raz pierwszy mogę się napić na początku odcinka, a nie na końcu. Herbata gotowa, możemy zaczynać. Wybieramy się dzisiaj do Korei, żeby zrobić tteokje. Generalnie jest to prasowana herbata koreańska i tą zrobiłem sam, a na końcu odcinka zrobimy drugą taką. Pić natomiast będziemy dejaka i z dejaka zrobimy właśnie to. Co to dejak? Otóż herbata z późniejszych zbiorów, koreańska. Niewiele jest koreańskich herbat. Zapewne zauważyliście, że rynek jednak coraz bogatszy, ale jednak jest jeszcze daleko za Japonią i za Chinami, jeśli chodzi o wybór i różnorodność. Jest to herbata z późniejszego zbioru, dająca taki napar już nieco mniej świeży, warzywny, jakiś tam roślinny, trawiasty, a bardziej słodki w stronę takiego miodu. Wyczuwa się jakby kukurydzę. Troszeczkę mi to przypomina taki kukurydziany płatek, może śniadaniowy. Dejak, w ogóle de znaczy duży, wielki, jakiś taki królewski. Nie do końca znalazłem dosłowne tłumaczenie. Chodzi o to, że jest to po prostu wielka herbata. Chodzi o wielkość liści. Im oczywiście starszy liść, tym większy, więc późniejszy zbiór cechuje się już wielgachnymi liśćmi. Co ciekawe, obróbka tej herbaty różni się od tych takich wcześniejszych, młodszych, które powiedzmy czasem są robione na modłę japońską. Ta jest prażona na woku, tak jak Chińczycy to robią, przy czym temperatura jest tutaj znacznie wyższa. No i trwa to bardzo krótko, dzięki czemu nie czujemy tej prażoności, ale jest w niej coś specyficznego, coś właściwie nie do podrobienia i nie do opisania, trzeba skosztować. Tej właśnie koreańskiej herbaty użyjemy, żeby zrobić tteokja. Tteokja, o ile dobrze to wymawiam, bo to powinien być dźwięk. Generalnie samo to słowo oznacza ubijanie drewnem. Chodzi o to, że ten dźwięk walenia deską w deskę, mniej więcej, powinien właśnie brzmieć jak takie tteokja. I cha to oczywiście herbata, jest ubijana właśnie w takie monety. To jest wersja mniejsza. Tteokja to jest tradycyjna herbata, która właściwie wyginęła. Tak jak u nas możecie zobaczyć rekonstruktorów średniowiecznych, na przykład biegają sobie w zbrojach z mieczami i rekonstruują średniowiecze, tak w Korei są tacy, którzy rekonstruują dawną kulturę herbacianą. I właściwie, jak czytałem, trudno jest zdobyć w ogóle taką herbatę, nikt jej nie produkuje na sprzedaż, jest to po prostu efekt rekonstrukcji. Można użyć do tego świeżych liści, jeżeli akurat jesteśmy na plantacji, można użyć herbaty, tak jak my dzisiaj, już gotowej. Jak się to robi i po co się to robi? Otóż tradycyjnie w Korei już za dawnych czasów robiono prasowaną herbatę na modłę chińską, czyli tak jak Chińczycy wtedy prasowali w takie tabliczki herbatę zmieloną, Koreańczycy tłukli ją i ubijali na taką pastę, a później prasowali w dwóch rozmiarach. Jeżeli robili duże ciastko na wzór chińskich puerów, to oczywiście były to całe liście, nie mielone, nie rozbijane. Jeżeli robiono właśnie takie malutkie monety, wtedy robiono je raczej już z takiej bardziej roztartej herbaty, bardziej takiej miazgi. Mnie to osobiście przypomina pesto. Zresztą zobaczycie sami. I wysuszone, uformowane w ten sposób, przedziurawione, wieszane były na sznureczku. Ja mam jedną, ale wieszało się to na wzór chińskich monet. Było tego kilka, cały sznur takich herbat. Dlaczego się tak robiło? Łatwiej to przechować, łatwiej to transportować i łatwiej to leżakuje, ponieważ jest to herbata troszeczkę podobna do chińskiego puera, czyli musi po prostu sobie poleżeć i dojrzeć. Znalazłem taką informację, że tak uprasowana, przygotowana herbata powinna około nawet 5 lat sobie poleżeć, zanim będzie taka pyszna i idealna do picia. Jest to coś, co w Korei już wyginęło. Tak jak mówiłem, nie kupicie, ale co więcej, nie spotkacie raczej Koreańczyka, który w ogóle by znał i lubił ten smak. Można się po prostu w ten sposób zabawić i przechować sobie herbatę na później. Można zrobić wisiorek, amulet, ozdobę, a można ją rzeczywiście zaparzyć i pić. Jak się to robi? Zaraz Wam pokażę.
Jak przygotować swoją własną dokczę? Jest to proste, choć trochę czasochłonne. Po pierwsze, nie mamy dostępu do świeżych liści herbacianych prosto z krzewu. Musimy więc zastosować herbatę, która już jest wysuszona. My użyjemy wspomnianego dejaka, ponieważ jest to herbata po pierwsze koreańska, więc będzie pasowała do tej tradycyjnej koreańskiej herbaty. Po drugie, ma duże, fajne, zielone, mięsiste liście, które bardzo mi się podobają w tym i wyraźnie je również widać po wysuszeniu. Musimy je zmiękczyć. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Można po prostu herbatę zaparzyć i użyć fusów po parzeniu, przy czym wtedy już nie zaparzymy naszej dokczy. Możemy zamrozić albo możemy sparować. Ja polecam sparować, bo tak wyszło mi najlepiej. Użyjemy do tego bambusowego parnika. Taki parnik do jedzenia może posłużyć nam do herbaty. Musimy go wyścielić jednakże gazą, ponieważ otwory są na tyle duże, że herbata przeleciałaby nam. Stawiamy to na źródle pary, na gotującym się garnku wody. Parujemy, to zależy ile wsypiemy tej herbaty, około 10 minut. Później przerzucamy do moździerza. Jeżeli jest zbyt sucha, dolewamy nieco wody i rozgniatamy. Nie uda nam się z tego zrobić jednolitej pasty, ale zrobimy coś, co przypomina pesto. Będziemy musieli to ugniatać do momentu, aż się zrobi z tego taka kluska ciasta. Zauważcie, że taka sparowana herbata zaczyna być bardzo lepka. To jest dziwne i byłem zaskoczony, kiedy to zobaczyłem, ale rzeczywiście łatwo ją przykleić do siebie. Wyciągamy taką kulkę i powinniśmy umieścić ją w foremce. Tradycyjnie w Korei używa się takich specjalnych drewnianych, rzeźbionych foremek. Jest deska, w której jest wycięty kształt okrągły, ale jakoś ładnie zdobiony. Tam się to upycha, prasuje i suszy. My nie mamy, możemy użyć różnych rzeczy. Użyłem początkowo czarki, która po prostu była okrągła, tylko problem był, aby wyjąć ją stamtąd. I wpadłem na pomysł, że należy użyć jednorazowego papierowego kubka. Można dzięki temu używać 2 kubków jednocześnie po to, żeby sprasować herbatę wewnątrz. Pomogłem sobie tłuczkiem i okazało się, że uzyskałem efekt tak, jakbym właśnie miał rzeźbioną foremkę, ale rozcinając kubek mogłem bez problemu wyciągnąć swoją herbatę. Myślę, że jest to fajne rozwiązanie. Może wymyślicie coś innego, jestem bardzo ciekaw. Następnie wyciągamy, dziurawimy za pomocą jakiegoś patyczka albo słomki do napojów i można nawlec na sznureczek, porządnie wysuszyć i gotowe. Tak przygotowany krążek pozostaje już tylko wysuszyć i nawlec na sznureczek. Można zrobić ich bardzo dużo, można komuś dać w prezencie, można ozdobić mieszkanie, można wąchać. Można zaparzyć. Pamiętajmy, że taka dokcza oryginalnie w czasach, kiedy je produkowano, była parzona troszeczkę tak jak w średniowiecznych Chinach. Trzeba było je po prostu podprażyć na patelni, rozkruszyć, zalać wodą, i używało się do tego bambusowego pędzla, ale chodzi o to, że trzeba po prostu porządnie wymieszać. Jest dość cierpka i gorzka, bardzo mocna i wyrazista. Jeszcze nie piłem, zostawiłem całą, żeby Wam pokazać. Zaraz będę próbował. I wysuszona może być przechowywana latami. Tak jak mówiłem, najlepiej pozostawić na kilka lat, żeby porządnie poleżakowała. Ciekaw jestem, jak Wam się uda, jakie Wam uda się zrobić kształty i jaka jest Wasza dokcza. Wysyłajcie nam zdjęcia, piszcie w komentarzach, jak Wam się to podoba i może znacie jeszcze jakąś inną ciekawostkę związaną z tą
zaginioną, a rekonstruowaną w dzisiejszych czasach koreańską herbatą. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.